Słuchasz kanału Partocina na YouTube. Żyć jako singelka. Po pogrzebie siedziała w samochodzie córki na miejscu pasażera i szlochała. Córka trzymała ją delikatnie za rękę i kojąco gładziła po plecach. Mamo, przestań już płakać, przecież nie jesteś sama, próbowała ją pocieszyć. Matka słyszała, jak córka również z trudem powstrzymuje łzy. Wiedziała, że powinna się opanować, ale nie mogła. Dopiero co złożyli do ziemi jej męża, z którym dzieliła dziesiątki lat życia, z którym przeżyła cały swój świat. Wszystkie jej wspomnienia, te najważniejsze życiowe momenty, były z nim nierozerwalnie związane. Razem przeszli przez jedno poronienie i cieszyli się z narodzin trojga zdrowych dzieci. Z miłością opiekowali się jego matką i z bólem pożegnali się z jej rodzicami. Cieszyli się z wnucząt i ich pierwszych kroków. Był z nią u lekarza, kiedy wykryto jej guzek w piersi, a ona stała u jego boku, kiedy w ostatnich latach życia zaczęła mu szwankować pamięć. Przypominała sobie, jak wściekle twierdził, że celowo schowała mu okulary, które później znalazła w zamrażarce. Wspominała, jak szukała go po całym mieszkaniu i okolicy domu, a w końcu zadzwonili do niej z Instytutu Hydrometeorologicznego, że jej mąż uparcie siedzi za biurkiem w swoim dawnym biurze i gorliwie stempluje papiery, chociaż od 15 lat był na emeryturze. W ostatnich dniach nie był już w stanie nawet usiąść i leżał bezwładnie w łóżku pod ich ślubną fotografią, rzucając przy tym niewiarygodnie wulgarne przekleństwa. Na to wspomnienie ogarnął ją kolejny atak płaczu. Córka była już zrozpaczona. Mamuniu, damy radę, zobaczysz. Proszę cię, nie bądź smutna. Kiedy na chwilę nabrała tchu, wyrzuciła to z siebie jak z armaty, chyba wbrew własnej woli. Ale ja nie płaczę, bo jestem smutna, zawołała, niekontrolowanie szlochając. Córka zapytała ze współczuciem, a dlaczego miałabyś się wstydzić, na Boga? Przecież pogrzeb był piękny, wszyscy tak mówili. Matka czuła się jak małe dziecko i z wzrokiem utkwionym w mokrą, zasmarkaną chusteczkę wykrztusiła upartym tonem. Dlatego, że mi tak strasznie ulżyło. I to było na zewnątrz. Czuła, jak córka obok niej zastygła z zaskoczenia. Była to okrutna prawda. Naprawdę poczuła olbrzymią ulgę. Życie z chorobą męża było nie do zniesienia. Nieustannie musiała się nim zajmować, kontrolować go, a w zamian dostawała jedynie agresję i dezorientację człowieka, którego już nawet nie poznawała. Chyba nie było ani jednego dnia w tych ostatnich przeklętych miesiącach, kiedy by sama siebie nie pytała, kiedy to się wreszcie skończy. Kilka razy nawet całkiem poważnie zastanawiała się, czy to ona nie powinna raczej skończyć, wyskoczyć z okna albo puścić gaz. 2 razy śniło jej się, jak gnana potworną złością z całej siły trzyma mężowi poduszkę na twarzy. A nagle poczuła nieopisaną ulgę, kiedy mąż rozwiązał wszystko za nią. Pewnego ranka znalazła go spokojnie spoczywającego w jego łóżku, bez życia. Spojrzała na ślubną fotografię i z jej gardła wydobyło się ciche chwała Bogu. Przez chwilę siedziała tak przy łóżku, błogowolna od wszelkich myśli. Jednak wkrótce dopadło ją poczucie wstydu. Dlatego wstała i gorączkowo zabrała się do załatwiania obowiązków. Pogotowie, kostnica, pogrzeb, stypa, telefony do dzieci, rodziny, znajomych. Kiedy słyszała ich zszokowane, nieszczęśliwe głosy powtarzające znane frazesy, które miały ją pocieszyć, tak mi przykro, jak się czujesz i już mu lepiej, próbowała wywołać w sobie choćby przebłysk smutku, ale z rosnącym przerażeniem uświadamiała sobie, że żadnych w niej nie ma. Naprawdę poczuła jedynie czystą ulgę. Nareszcie, po długich latach, była bez obciążenia. Nawet przyłapała się na tym, że nucąc myje naczynia. Okropna. Aby zagłuszyć poczucie winy, postanowiła wyprawić najpiękniejszy pogrzeb, jaki świat widział. Nic dla jej męża nie było wystarczająco dobre. Wybrała najdroższą trumnę i kazała kompletnie wymienić pomnik na rodzinnym grobie. Ubierała się wyłącznie w czerń. Nawet koszulę nocną kupiła nową, czarną. Z satysfakcją usłyszała rozmowę córki i zięcia, jak zauważyli, że przesadza z tym smutkiem. Z dziećmi, wnukami, znajomymi ze wzruszeniem wspominała męża, jaki był dowcipny, jak niemal do samego końca elegancko się ubierał. Był to elegant, perfekcjonista, jaki był mądry i oczytany, prawdziwa głowa rodziny.
Jakkolwiek się jednak starała, nie udawało jej się wywołać w sobie uczucia przygnębienia. Była przerażona sobą. Zmarł jej mąż, z którym przeżyła całe życie, a ona nie jest w stanie uronić za niego ani jednej łzy. To już jej kompletnie odbiło. Wszystko skumulowało się na pogrzebie, na którym tak bardzo jej zależało. Siedziała w pierwszym rzędzie i wpatrywała się w trumnę ozdobioną kwiatami, wśród których najbardziej wyróżniał się jej ogromny wieniec z napisem kochanemu mężowi. W ręce gniotła chusteczkę, ale nie miała łez, którymi mogłaby sobie osufać policzki. Ksiądz i syn wygłosili wzruszające przemówienia, a kiedy zobaczyła, że siedzący obok ocierają oczy i ona przycisnęła chusteczkę do oczu, w rzeczywistości jednak tylko zakrywała panikę. Naprawdę, chyba nawet teraz nie będzie płakać. Dlaczego w rzeczywistości chce jej się śmiać? Jak tylko pomyślała o śmiechu, nie mogła tej myśli od siebie odpędzić. Przez resztę pogrzebu obawiała się, że lada chwila wybuchnie śmiechem. Im bardziej starała się myśleć o smutnych rzeczach, tym silniejsza ogarniała ją chęć do szalonego chichotu. Wszystko dopełniła siostrzenica, która podeszła do niej w rzędzie kondolentów i mocno ją objęła. Szczere kondolencje, ciociu, jak dobrze to pani znosi, szepnęła. Tak, aż niewiarygodnie dobrze, odezwał się mąż siostrzenicy smutnym tonem, podając jej rękę. Obrała ją zimna pot. Czy ktoś zauważył, że w ogóle nie rozpacza? Jak ma się zmusić? Przecież jest wdową. Nie wypada tak dzielnie tego znosić. Powinna rozpaczać. Mamuniu, dobrze się czujesz? Zapytała ją córka, prowadząc ją do samochodu. Najpierw niepewnie przytaknęła, ale wewnątrz wozu już nie wytrzymała. Zupełnie przestała się kontrolować, chociaż wiedziała, że powinna. Nie potrafiła już dłużej udawać nieszczęśliwej, skoro wcale nieszczęśliwa nie była. Och, ten wstyd! Szlochała i zakrywała twarz przed córką. Jestem okropna. Córka objęła ją ze zrozumieniem. Dlaczego miałabyś być okropna? Przecież to zrozumiałe, że poczułaś ulgę. Jeśli chcesz wiedzieć, mi też ulżyło. Przestała płakać. Naprawdę? Tatuś już tylko się męczył, a my razem z nim. Już nawet nie był sobą. Tak jest lepiej. Zachowamy go we wspomnieniach takim, jaki był wcześniej. Powoli się uspokajała, chociaż wewnątrz wciąż rezonowała jakaś fałszywa nuta. Córka ma rację, zapewniała się w duchu. Przecież to normalne, że czuje się wyzwolona, a smutek na pewno przyjdzie później, kiedy znów poczuje się sobą. Córka odwiozła ją do domu i zamierzała u niej zostać. Chociaż córka się broniła, chciała być sama. Powoli przechadzała się po mieszkaniu. Potem zrobiła sobie herbatę i usiadła w fotelu w salonie. Tak po prostu słuchała tej ciszy. Czuła się tak dobrze sama. Już nie tłumiła tego uczucia. Smutek na pewno nadejdzie, mówiła sobie. Przypomniała sobie znajomą, która na pogrzebie płakała może nawet więcej niż swego czasu na pogrzebie własnego męża. Najgorsze jest to, że zostałam sama w domu, powtarzała w kółko. Wszystkie ściany na mnie tam spadają. Nie mam nawet z kim porozmawiać, komu ugotować, ani kto by zaszczepił te porzeczki. Zawsze robił to Rutko, a ja bez niego nie wiem, co począć. Ani dzieci, ani wnuki, nikt mi go już nie zastąpi. Dokładnie tak będzie, mówiła do siebie, popijając herbatę. Męża nic nie zastąpi. Przecież byli ze sobą tyle lat, a odkąd przeszli na emeryturę, to już w ogóle. Nigdy nie miała innego mężczyzny. Dbał o rodzinę, o samochód, o mieszkanie. Potrafili rozmawiać, mieli ze sobą tyle wspólnego. Naprawdę nic go nie zastąpi. Teraz jest na wszystko zupełnie sama. Mimo tych myśli musiała jednak przyznać, że nikt i nic jej nie brakuje. Na razie, dodała szybko, żeby się uspokoić. Kolejne dni przeżywała jakby automatycznie. Uczciwie nosiła czerń nawet do łóżka. Rano wstawała jak zwykle o 6:45. Ubierała się w kostium, jak miała w zwyczaju, robiła sobie kawę i chleb z masłem i jadła śniadanie przy stole w salonie. Potem szła na zakupy, następnie gotowała obiad, zupę, danie główne, sałatkę i deser. Potem szła na obowiązkowy spacer na cmentarz, gdzie zapalała świeczki. Później gotowała kolację, zupę i danie główne. Szła na kolejny spacer, ewentualnie spotykała się z przyjaciółkami. Później coś jadła, robiła sobie herbatę, oglądała telewizję i o 9:30 ją wyłączała. Pół godzinki czytała i zasypiała. Tak robiła przez całe życie.
Kiedyś jeszcze udało jej się wcisnąć w to pracę zastępcy dyrektora szkoły podstawowej, ale to wydawało się już tak dawno. To była jej rutyna, która wydawała jej się naturalna. Z mężem zawsze chwalili sobie, jakie prowadzą uporządkowane, spokojne życie. Rutyna jest ważna, mówili, i tak też wychowywali swoje dzieci. Nigdy się nie kłócili, nigdy na siebie nie krzyczeli. Naprawdę wspaniałe małżeństwo, jak często wyrażali się ludzie z jej otoczenia. Dlaczego wciąż jej męża nie brakuje? Pytała sama siebie z niepokojem. Już parę tygodni codziennie rozmawiała ze zdjęciem męża, opowiadała mu, co robi, ale to też nie pomagało. Czuła się przy tym jakoś fałszywie. Patrzy na nią stamtąd, gdzie teraz jest i jest oburzony, bo nie jest wystarczająco smutna. Nie mógł tego nie zauważyć. Zawsze wszystko na niej dostrzegał. Nie graj przede mną teatru, miewał w zwyczaju mówić jeszcze na początku ich małżeństwa. Wspaniałe, jak się znacie, czytacie w sobie jak w otwartej księże, mówiły jej znajome ze śmiechem i zazdrością. Przełom nastąpił pewnego ranka, kiedy obudziła się cała otępiała. W nocy długo nie mogła zasnąć, chociaż zgasiła światło o 10:30. Przewracała się do 3:00 nad ranem, a zawsze, gdy chciała zapalić światło albo pójść po szklankę wody, miała wrażenie, że skądś okrzyknie ją głos męża, co robi i dlaczego nie śpi. Rano nawet nie bardzo wiedziała, kim jest. Automatycznie wstała i poszła zrobić śniadanie dla siebie i dla męża. 2 kawy z mlekiem, 2 chleby z masłem. Sprawdziła, czy przy każdym talerzu jest serwetka, a potem szybko w łazience upewniła się, czy jej trwała się trzyma, żeby nie siedzieć z mężem przy stole jak rozczochrany kurczak. Nie znosił, gdy ludzie w domu się zaniedbywali, dlatego nawet w domowym zaciszu zawsze chodzili elegancko ubrani. Ona w kostiumie z bluzką, on w spodniach garniturowych, koszuli i kamizelce na guziki. Nagle uświadomiła sobie, że ma na sobie tylko szlafrok i szybko pobiegła przebrać się do sypialni, zanim mąż się obudzi. Tam stanęła zdziwiona nad jego zaściewonym łóżkiem. Zajęło jej to jakieś 2 sekundy, zanim dotarło do niej, że męża już nie ma, że już nikt nie będzie kontrolować serwetki przy talerzu ani jej trwałej. Najpierw pomyślała, że ze łzami runie na kołdrę. Zamiast tego przyszedł głęboki wydech i z głębi duszy wypłynęło szczere słowo „Ach Boże”. Ulga była tak silna, że przez chwilę nie dała miejsca żadnej innej emocji. Osunęła się na łóżko i z rozkoszą się wyciągnęła. Potem jej wzrok padł na budzik. Wskazywał 9:30. Zaskoczona patrzyła na wyświetlacz. 9:30, a ona się przed chwilą obudziła i jeszcze biega w szlafroku. Musi się szybko ubrać, zjeść śniadanie, iść na zakupy. Potem się zatrzymała. Wyrzuty sumienia w jej umyśle niepostrzeżenie z łagodnie rosnącym tonem przemieniły się w pytanie. Musi się szybko ubrać, zjeść śniadanie i iść na zakupy? Jest 9:30, na zewnątrz pada, dobrze się wyspała, w lodówce ma resztki wczorajszej kolacji. Siedzi sobie na łóżku i nie musi absolutnie nic. To odkrycie było zaskakujące, ale nie miała poczucia, że wymyśliła coś nowego. Raczej jakby ponownie odkryła coś, co już dawno w niej było. Rozparła się w łóżku i wzięła do ręki książkę. Jest 9:30, ona jest w piżamie. Nie musi się ubierać, ani jeść śniadania, ani iść na zakupy, ani obsługiwać męża. Nie musi absolutnie nic. Na tę myśl błogo zamruczała. Jej wzrok padł na zdjęcie męża. Patrzył na nią z cichą pogardą. Musi być porządek, usłyszała jego głos, jakby stał tam obok niej, wystrojony w garnitur, pedantyczny, nieznoszący sprzeciwu. Pokałuj mnie wyrwało się z niej spontanicznie i z poczuciem ulgi w stronę zdjęcia męża. Uświadomienie sobie, że nie ma tu już nikogo, kto by ją szykanował, nagle napełniło ją niespotykanym szczęściem. A kiedy, jak sugerował jego surowy wyraz twarzy, wciąż nie chciał zrozumieć, że rzeczy się zmieniły, bez wstydu zatrzasnęła ramkę. Mąż zniknął. Uśmiechnęła się. Dlaczego nie zrobiła tego już dawno? Nowe życie przyjęła szybko, nawet zaskakująco szybko. Można by pomyśleć, że po latach uporządkowanego pożycia, którego wszyscy jej tak zazdrościli, trudniej będzie jej się zaadaptować do dni bez porządku. Jednak stało się odwrotnie. Uświadomiła sobie, że ona właściwie nigdy porządku nie lubiła.
Lubił go mąż, który zawsze we wszystkim stawiał na swoim. Ale dni jego dominacji definitywnie się skończyły. Rano wstawała, aż się obudziła, a czasem zostawała leżeć w łóżku i czytała. Zamiast domowego jedzenia zaczęła chodzić do restauracji. Co to w ogóle była za głupota, żeby 2 razy dziennie gotować dania dwudaniowe? To on, mąż, zawsze wymagał świeżej, ciepłej strawy. Ale ona świeżej i ciepłej strawy nie wymagała. Ona zawsze była tylko tą, która musiała ją ugotować i podać z serwetką i srebrnymi sztuczcami. Broń Boże, żeby o czymś zapomniała, na przykład o widelczykach do deserów. Wtedy mąż z urażoną miną milcząco siedział przy stole tak długo, aż jej samej nie przyszło do głowy, w czym jest błąd i nie pobiegła naprawić tego grubego wykroczenia przeciwko Bontonowi. I jak zawsze chciał, żeby była 100% zadbana, nawet kiedy szła tylko wyrzucić śmieci. Nawet przy robieniu przetworów z czereśni musiała mieć szpilki, bluzkę i spódnicę, na które zawiązywała idealnie wykrochmalony fartuch. Nasza mama jest zawsze elegancka, mówił z satysfakcją, a po nim powtarzały to dzieci, wnuki i znajomi. Ona to po prostu ma w sobie, dodawali. Guzik, prawda, pomyślała teraz, kiedy podczas spaceru po mieście złamał jej się obcas w czółenku, które z powodu męża miała założone nawet w domu. Nie znosił bowiem kapci. Uważał, że kiedy ludzie zakładają kapcie, absolutnie się staczają i jest tylko kwestią czasu, kiedy skończą w knajpie 4. kategorii cenowej, oblani piwem i pijani, wykrzykując prostackie piosenki. Kiedy złamał jej się obcas, najpierw wymsknęło jej się tylko przyzwoite guzik, prawda. Potem jednak się opamiętała i na cały głos porządnie, wulgarnie zakleła, jak wymagała tego sytuacja. Zaraz potem weszła do najbliższego sklepu obuwniczego i kupiła sobie najmodniejsze i najkrzykliwsze tenisówki na płaskiej podeszwie, jakie tam mieli. Ty nosisz Skechersy, babcio? Zapytała ją z niedowierzaniem wnuczka, a ona, chociaż nie wiedziała, o co chodzi, z dumą skinęła głową. Obowiązkowe bluzki z kostiumami, na których tak zależało mężowi, wyrzuciła do śmietnika. Kiedy zobaczyła tam ten swój uniform, w który musiała się wpychać tyle lat, zrobiło jej się żal. Miała wrażenie, że się z nim nie pożegnała wystarczająco. Poszła więc po zapałki, całe ubranie w śmietniku podpaliła, a sąsiedzi wezwali straż pożarną. Stała za firanką w mieszkaniu i nie mogła powstrzymać śmiechu, obserwując, jak strażacy zmagają się z płonącymi bluzkami i fartuchami. Następnego dnia pani zapisała się spontanicznie na kurs komputerowy. Siedziała tam wśród ludzi o połowę od niej młodszych i czuła, że niczego nie rozumie. Mimo to udała się do sklepu z elektroniką i kupiła laptopa. W domu z nabożną czcią położyła go na szydełkowanej serwetce na stole w salonie i cały wieczór nabożnie spoczywała na nim jednym okiem. Jednocześnie zajadała popcorn i oglądała seriale w telewizji do późna w nocy. Trochę popcornu rozsypała na ziemi i specjalnie po nim deptała, bawiąc się wizją swojego męża, który był w łóżku codziennie o 9:00, a aby o 9:30 zgasić światło, całe mieszkanie musiało być dokładnie wyczyszczone na błysk. Używał wprawdzie liczby mnogiej, ale ona szybko odkryła, że zasnąć może i w nieposprzątanym mieszkaniu, i to nawet wyjątkowo słodko. Pewnego dnia na obiad ugotowała sobie parówki, których mąż nigdy nie uważał za pełnowartościowy posiłek, lecz za absolutny upadek obyczajów. Kiedy jadła je z musztardą i chrzanem, i to nawet bez sztuczców, przysunęła zdjęcie męża bliżej, żeby mógł zobaczyć, jak bez niego upada i nacieszyć się tym widokiem. Jego pełen wyrzutu wyraz twarzy, który już do niczego nie mógł jej zmusić, tak ją cieszył, że nie zostawiła fotografii zamkniętej, lecz prowokacyjnie nosiła ją z pokoju do pokoju i wszędzie popełniała wykroczenia przeciwko zdyscyplinowanej rutynie, którą mąż wprowadził tyle lat temu. Kolejny poziom osiągnęła, gdy wnuczka wytłumaczyła jej, jak może ściągać filmy i seriale na laptopa. W deszczowe dni oglądała seriale nie w salonie, lecz w łóżku, a nawet tam jadła. Czasem nie mogła się powstrzymać i rzucała w stronę surowej twarzy męża: patrzysz, co? Cieszyło ją, że nie może nawet odwrócić wzroku, ponieważ jest na zawsze uwięziony w fotografii. Nie, życie z twoją chorobą było nie do zniesienia.
Życie z tobą było nie do zniesienia, rzuciła mu z zadowoleniem w twarz. Przed wnuczką i w ogóle przed całą rodziną i znajomymi nadal udawała wdowę, która swój krzyż niesie aż zadziwiająco dobrze, co, jak zauważyła, cieszyło ich. Może po prostu im ulżyło, że nie muszą do niej codziennie przychodzić, pocieszać ją i wymyślać jej programu. Smutek, który da się opanować, dokładnie tak, wszyscy chcieli ją widzieć, a ona im to zapewniała. Po co niepotrzebnie rozdrapywać rany i przyznawać się przed dziećmi i znajomymi, że mąż był despotą nie tylko wobec niej, ale i wobec nich? Przez całe życie wiedziała to w głębi duszy, ale nie chciała przyznać tego nawet sama przed sobą, więc dlaczego miałaby to teraz przyznawać innym? Stało się to na kursie komputerowym. Spotkała tam bardzo przystojnego młodego pana. Nie miał jeszcze nawet 70 lat, a nawet zaprosił ją na randkę. Najpierw się przestraszyła i odmówiła, ale i tak nieustannie o tym myślała. Ktoś zaprosił ją na randkę po raz pierwszy od tylu lat. Co ma robić? Tej nocy, po raz drugi po śmierci męża, zdarzyło się jej, że nie mogła spać. Bezczelnie chodziła z pokoju do pokoju i już nawet nie sprawiało jej radości rozsypywanie okruchów. Jej wzrok utknął na fotografii męża. Co by pomyślał, gdyby na jego miejscu w łóżku spał obcy mężczyzna? Niepewnie podniosła to pytanie na spotkaniu z przyjaciółkami w kawiarni. Zasłoniła to tym, że jest oburzona, iż w ogóle ktoś w jej wieku odważył się złożyć jej tak nieprzyzwoitą propozycję. Wyobraźcie sobie, jeden mężczyzna zaprosił mnie na randkę, ogłosiła zaraz po tym, jak przyjaciółki poskarżyły się na wszystkie choroby, które je trapiły. Zapadła głęboka cisza. Skandal, a Wojtek jeszcze nawet nie ostygł, odezwała się Własta. Nie masz takiej potrzeby, pogłaskała ją po ręce Helga i dodała, żebyś sobie zepsuła wspomnienie idealnego małżeństwa. Dokładnie tak, chłopy to świnie, przyłączyła się Jolana, która na pogrzebie opłakiwała Wojtka chyba jeszcze bardziej niż własnego męża. Oprócz samego Wojtka oczywiście, on był święty. Milczała. Może rzeczywiście wszyscy faceci to świnie, pomyślała, ale nie wypowiedziała pytania, które trapiło ją najbardziej od początku. Mianowicie, że w końcu uwolniła się od jednego despoty, a teraz może trafić na kolejnego, na głupka, który będzie wymagał ciepłych kolacji i wyprasowanych koszul, a jego jedynym wkładem w dom będzie mizerna żarówka. Akurat z tą żarówką miała naprawdę problem. Migała w korytarzu jakieś 3 tygodnie i groziła wyrzuceniem korków. Ale kiedy w końcu odważyła się wymienić ją po raz pierwszy w życiu sama, odkryła, że to wcale nie jest tak skomplikowane, jak mąż zawsze próbował jej wmówić. Następnego dnia na kursie z powodzeniem ignorowała spojrzenia i próby rozmowy ze strony młodego, sympatycznego przystojniaka i spieszyła do domu. Co ci się stało, babciu? Zapytała ją w kuchni wnuczka, która przyszła do niej na obiad. Jesteś jakaś nerwowa, dobrze się czujesz? Czuję, odpowiedziała szybko. A jak ty się masz? Co nowego? Ale nic, odparła wnuczka. A jak się ma Martin? Zapytała. Martin był chłopakiem wnuczki. Już mnie znudził, przyznała wnuczka bez śladu żalu. Nie mów, jeszcze nie chcę się wiązać, wiesz, powiedziała jakby sama do siebie, niosąc na stół sałatkę ogórkową. Chyba najpierw chcę się porządnie nacieszyć życiem singielki. Została stać na środku kuchni z 2 miskami w rękach i z otwartymi ustami. Idziesz? Zawołała na nią wnuczka z jadalni. A, jasne, odpowiedziała i szybko pozbierała z podłogi ziemniaki, które wypadły z miski. 2 dni później, na kursie komputerowym, sama zaprosiła młodego, jeszcze nie 70-letniego mężczyznę, na kawę do pobliskiej kawiarni. Może potem zaprosi go jeszcze raz, albo się z nim już nigdy nie spotka. Może pójdzie na randkę z kimś innym, może z tym wdowcem, który mieszka 2 domy dalej. Nie musiała się nigdzie spieszyć. Może w końcu się cieszyć. Może w końcu być singielką. Właśnie skończyła 78 lat.